W kolejnej sztuczce magik wykorzysta to dziwne urządzenie z tłokiem. Stoi ono na stole z cienkim blatem i wydaje się, że w środku jest puste. Widzimy wszystko na przestrzał. Magik przywołuje asystentkę. Ma taki kostium, że też widać prawie wszystko. Mamy dobrze się jej przyjrzeć, bo za chwilę wejdzie do tego pudła. Dopasowana idealnie, jak jej kostium. Wchodzą kolejne asystentki i zaczyna się zabawa. Wysuwają zasłony z przodu i z tyłu pudła. Rysunek na przodzie wiernie przedstawia dziewczynę w pudle z drobnymi artystycznymi odstępstwami. Ale mamy pojęcie. Na pożegnanie magik wręcza dziewczynie czerwoną, jedwabną chustkę. Ilekroć dziewczyna wchodzi do magicznego pudła, wiadomo, że coś się z nią stanie. Dziewczyna wciąż macha, a magik podchodzi do tłoka. Bez uprzedzenia popycha tłok, pewnie miażdżący wszystko, ale dziewczyna nadal macha. Nie ma tam dla niej miejsca. Chowa rękę z chusteczką, a magik dociska tłok do końca i zupełnie miażdży dziewczynę. W pudle nie ma nic prócz rękojeści tłoka. Dziewczyna została spłaszczona. Jej koleżankom to nie przeszkadza. Cóż za troska. Magik cofa tłok i widzimy, że nic nie stało się z rysunkiem. Czy ona sama też jest w takim stanie? Asystentki obracają pudło, by pokazać, że zasłona z tyłu też jest nietknięta. Teraz zajrzymy do środka. Magiczny gest i asystentka odsuwa zasłonę. A tam dziewczyna, bynajmniej nie płaska. Kolejna niewiarygodna sztuczka, która wymaga wiarygodnych wyjaśnień. Jak magik zamienił swoją asystentkę w naleśnik? Jak zwykle sekrety skrywa pudło. Pierwszy tkwi w podstawie. Jest głębsza niż się wydaje. Składana podłoga, a pod nią kryjówka o głębokości prawie 30 cm. Sporo miejsca dla wygimnastykowanej dziewczyny. Lewa ściana pudła zrobiona jest ze spandeksu, a za nim kolejna kryjówka. Po wejściu dziewczyny do środka zostają zasunięte zasłony. Bez nich widzimy, jak dziewczyna szybko wsuwa nogi do kryjówki pod podłogą. Napiera plecami na spandeks i dzięki temu może ukryć tors w bocznej ścianie. Magik daje jej chustkę, którą dziewczyna macha przez górny otwór. Mamy wrażenie, że ona wciąż siedzi w środkowej części. Bez zasłony widzimy, że odbierając chustkę jest już w kryjówce. Opuszcza rękę chwilę przed tym, jak magik dociska tłok do końca i rozgniata ją na miazgę. Bez zasłony widzimy, że tłok dochodzi do ściany, ale dziewczynie nie zrobił krzywdy, choć jest jej ciasno. Bo lico tłoka to także spandeks. Dociśnięta czuje się jak między dwiema miękkimi poduszkami.
To miłe. Teraz należy odwrócić kolejność czynności. Po cofnięciu tłoka dziewczyna natychmiast wychodzi z kryjówki. Zamyka klapkę i czeka, aby się pokazać. Oto jak można ścisnąć dziewczynę, nie łamiąc jej serca. Ta sztuczka prawie nie wymaga przygotowań i rekwizytów. Wystarczy ochotniczka, karteczki samoprzylepne i długopis. Magik każe dziewczynie narysować dowolny przedmiot. Mówi, że dzięki magii będzie w stanie odtworzyć każdą rzecz. Wręcza jej bloczek i długopis. Sam odwraca się i zakłada ręce do tyłu. Choć to jego asystentka, to nie jest z nim w zmowie, a sztuczka udaje się z każdym. No proszę, serce, jakie to urocze. Dziewczyna składa karteczkę i wsuwa ją w rękę magika. On mówi, że jego magiczne moce zaraz wkroczą do akcji i każe jej myśleć intensywnie o rysunku. Skupia się i próbuje czytać w jej myślach. Jakby rzeczywiście mógł. Pociera karteczkę i odwraca się, gdy sądzi, że zna odpowiedź. Oddaje złożoną karteczkę, bierze plik czystych karteczek i długopis. Dzięki czytaniu w myślach spróbuje narysować to samo, co ona. Przekonamy się, jaki jest dobry. Każe dziewczynie rozwinąć karteczkę i widzimy serce. Teraz on pokazuje swój rysunek. Pasują idealnie. Czy magik rzeczywiście czytał w myślach dziewczyny? Jasne, że nie. Oto tajemnica. Poprosił o rysunek na bloczku karteczek samoprzylepnych. Bloczek to jeden z sekretów. Istotny jest tu klej. Gdy magik staje tyłem, ochotniczka wręcza mu złożony rysunek. Nie widzieliście, że w drugiej ręce magik ukrył pustą, złożoną karteczkę. Gdy odwraca się i każe ochotniczce skupić się na rysunku, przykleja jej karteczkę do kolumny. Odwraca się, zasłaniając przyklejoną karteczkę. W ręce trzyma pustą, którą ochotniczka uważa za swoją. Ona skupia się, a on zerka na jej rysunek. Zapamiętawszy go, odwraca się i ukradkiem odkleja karteczkę. Składa ją i oddaje w zamian za długopis i bloczek. Kopiuje jej rysunek i pokazuje go. Nieważne, czy to serce, liczba czy litera. Łatwo powtórzyć tę sztuczkę, znając jej tajniki. Za chwilę sekrety lewitacji i dryfowania pod stalową ramą. Przejścia przez szybę bez rozbijania jej. Przekształcenia kościstego szkieletu w krągłą piękność. To i nie tylko w programie Magia bez tajemnic.